Siemanko, z tej strony Kinga. Już od dłuższego czasu w mediach bardzo często mówi się o osobach homoseksualnych. Pojawiło się dość sporo teorii na ich temat, dlatego dziś pokażę Wam, jak narysować taką osobę. Przygotowanie tego filmu zajęło mi naprawdę sporo czasu, dlatego koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby niczego nie przegapić. To bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tego bardzo ciekawego tematu. Tak jak każdą ilustrację, zaczynam od prostych zarysów. Rysuję głowę, która jest zwykłym okręgiem. Wszystko sprowadzam do bardzo uproszczonych form, chociażby kończyny rysuję jako kreski, a stawy jako kółka. Jest to najprostsza, najszybsza i chyba najbardziej powszechna metoda na rozrysowanie sylwetki człowieka. Tym bardziej, że w ten sposób bardzo łatwo jest przeanalizować proporcje. Dla upewnienia się z boku narysowałam taką długą kreskę i jej środek wyznacza centrum człowieka. Głowa za to posłuży mi jako jednostka miary. W takiej prostej sylwetce powinniśmy zawrzeć około 7 głów i mi akurat tak wyszło. Tylko pamiętajmy, że taki pomiar jest nieprecyzyjny i to ma nam jedynie ułatwić pracę. Czas na drobne poprawki, przesunięcia, ponieważ przy takim szkicu może nam się coś rozjechać. Do takich przeróbek bardzo warto jest stosować lasso, bez znaczenia czy rysujecie w Procreate czy w Photoshopie, tylko w Procreate program jest bardziej intuicyjny, a w Photoshopie wszystkie funkcje są poukrywane za różnymi skrótami klawiszowymi. Jeśli w tym odcinku będzie dla Was coś zbyt skomplikowane, to zapoznajcie się z filmem o trikach, ponieważ tam wyjaśniam naprawdę wiele rzeczy. Ale tak pokrótce, jeśli chcecie coś wyciąć w Photoshopie, to musicie wziąć narzędzie lasso, zaznaczyć obiekt i wtedy pojawia nam się takie zaznaczenie, z którym nic nie da się zrobić. Dlatego tak jakby musimy wejść w tą opcję do modyfikowania, klikając Ctrl+T. Wtedy obiekt możemy już przesuwać, zatwierdzamy Enterem i klikamy Ctrl+D. Teraz będzie już prościej, ponieważ korzystałam z narzędzi, które są powszechnie znane nawet z Painta, czyli na zmianę pędzel i gumka. Za ich pomocą upiększam mój szkic na brudno. Dodaję szczegółów i kiedy czuję, że ten background jest już gotowy, zmniejszam krycie. Na nowej warstwie zaczynam rysować szkic, ale już na czysto. Kiedy kontur jest już gotowy, to zawsze, ale to zawsze sprawdzajcie dłonie, bo szansa na to, że są one narysowane źle, jest naprawdę bardzo duża. A jak? Widzicie różnicę? No, chyba teraz wiecie, o co chodzi. Twarz też troszkę musiałam zmienić. Teraz baza. Ona zawsze powinna znajdować się na oddzielnej warstwie i pod szkicem. Dzięki temu będziemy mogli po niej rysować, ale kontur dalej będzie widoczny. Za to kolor bazowy polecam wybrać taki, który będzie nie za ciemny i nie za jasny. Teraz lassem zaznaczam obiekty, które powinny być całkowicie innego koloru. Klikam prawy przycisk myszy i kopiuję, tak żeby ten obiekt był na oddzielnej warstwie. Blokuję warstwę, wybieram kolor, który ma być bazowy do skóry i wypełniam narzędziem wiaderka z farbą. I to samo robię z całą resztą. Jeśli ostatecznie kolory, które wybraliśmy, nie do końca nam odpowiadają, to w momencie, jeśli jesteśmy na zaznaczonej, konkretnej warstwie, klikamy taki skrót Ctrl+U. Teraz wyświetla nam się okno, dzięki któremu możemy modyfikować całkowicie kolorystykę, jak i nasycenie. Oczywiście tej warstwy, na której się znajdujemy. To teraz czas na cienie. Tak naprawdę w każdym poradniku staram się pokazywać Wam jakąś inną metodę na tworzenie ilustracji. No i oczywiście tutaj również będzie coś, czego jeszcze wcześniej na kanale nie pokazywałam i mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Może akurat ta metoda podpasuje Wam najbardziej i nie ma tak naprawdę znaczenia, czy będziecie ją używać na przykład w Procreate na iPadzie, czy właśnie w Photoshopie. Więc jest to dość taka metoda wszechstronna. Powielam warstwę pierwszą, czyli tam, gdzie znajduje się pełna baza postaci. I przenoszę ją na samą górę. Oczywiście tak, żeby jednak była pod konturem. Klikam znowu Ctrl+U i zmieniam ją tak, żeby była jasna. Wybieram tutaj tryb Multiply. Ten tryb odpowiedzialny jest za cienie, czyli jaki kolor po prostu nie użyjemy, on będzie nam pracę przyciemniać. Za to jeśli damy coś jasnego, bardzo jasnego albo białego, praktycznie nie stworzy nam żadnej różnicy. Wybieramy kolor jakikolwiek. Ważne, żeby nie był za ciemny, ponieważ ciemne kolory będą praktycznie czarne i zrobią nam tylko plamy. Do takich rzeczy dobrze jest korzystać z kolorów, które nie są za bardzo nasycone, są bardziej w tym dziale szarości. To są takie moje osobiste preferencje, dopiero później wolę ożywiać pracę, ale to zobaczycie za chwilę. No to zaznaczam cienie w strategicznych miejscach. To jest naprawdę bardzo dobra metoda,
ponieważ nie musimy zastanawiać się, jaki kolor ten ciemniejszy wybrać do włosów, do skóry, ponieważ wszystko robimy jednym kolorem. Gdy cienie są już gotowe, to pora na skórę. Dobrze jest nanieść kolory typu czerwienie, pomarańcze, róże na policzkach, ramionach czy właśnie palcach. Dalej eksperymentuję z kolorami, no i oczywiście z cieniami. Tylko im dłużej tak pracujemy, tym może być dla nas coraz ciężej. Dlatego jeśli kolory troszkę Was rozpraszają i wolicie bardziej tak bazować na czerni i bieli, to ta metoda na Multiply jest dla Was dosłownie stworzona. Ona daje taką możliwość na rzeźbienie w takiej białej formie. I żeby to zrobić, musimy przestawić tryb Multiply na normalny. Widzicie, jak to wygląda? To przypomina troszkę taką rzeźbę w gipsie. Tutaj możecie mazać do woli, tak długo, aż w końcu poczujecie, że ta postać faktycznie jest wypukła i ma wystarczającą ilość detali. Powiem Wam, że osobiście o wiele wygodniej było mi rysować marszczenia spodni, żebyście się nie pogubili. Ta rzeźba, jeśli przestawimy ją na Multiply, działa w taki sposób, jakby to, co jest białe, jest tak jakby przezroczyste, a to, co jest ciemniejsze, to rzuca nam cień na postaci. I oczywiście nie da się tak w nieskończoność robić w tej czerni i bieli, aż w końcu praca będzie gotowa i już nic nie trzeba robić. No niestety, kiedy przestawimy się znowu na Multiply, żeby zobaczyć, jak nasze cienie prezentują się na kolorze, przechodzimy do normalnego kolorowania, ale dzięki temu, że mamy takie narzędzie jak pipeta, możemy pobierać kolorystykę, która już występuje w naszej ilustracji i cały czas ją upiększać. Pamiętajcie, że jeśli jesteście niepewni swoich umiejętności, to kolorujcie na nowej warstwie. Jak widać, musiałam przejść przez parę takich specyficznych etapów, zanim mogłam operować w kolorze, ponieważ potrzebowałam takiej prostej formy, która ułatwi mi pracę. Bo gdy mamy płaskie bazy, bez cieni, bez formy, bez niczego i chcemy od razu przejść do koloru, bez znaczenia jaki to będzie program, to zawsze wychodzi z tego okropna katastrofa. To strasznie wydłuża nam czas pracy, ponieważ nie wiemy, za co w ogóle się zabrać. Bardzo ważną rzeczą, bez której nie można obejść się w takich ilustracjach, to spinanie warstw. Wystarczy nanieść mysz na nową warstwę, przytrzymując Alt. Po kliknięciu widać, że nasze warstwy są teraz ze sobą połączone. Mogę teraz sobie spokojnie rysować, nie wychodząc poza granicę. Po cieniach pora na rozświetlenie. Lasem zaznaczam miejsca, na które będzie padać światło. I wybieram jasność, kontrast. I górnym suwakiem przesuwam w prawo. Tylko że to daje taki bardzo ostry i nienaturalny efekt. Dlatego narzędziem do rozcierania rozmywam brzegi. A teraz scalam warstwy. Zaczynam kolorować twarz i stopniowo przechodzę na resztę. W tym przypadku białe tło średnio pasuje, dlatego daję szare tło, żeby postać była bardziej wyróżniona. Twarz mało mi się podobała, dlatego musiałam ją przemazać i rysować od nowa. Moje ukochane narzędzie do drobnych poprawek znajdziecie w filtrach i nazywa się Liquify. Do twarzy używam go najczęściej, a ją akurat chyba zmieniałam z 500 razy. No, oczywiście przesadzam, ale naprawdę sporo tego było. Ale uważam, że warto jest poświęcić troszkę więcej czasu, bo nanosić te poprawki, żeby osiągnąć ten upragniony efekt. Zazwyczaj bardzo długo siedzę nad skórą, ponieważ lubię, kiedy ona jest zgodna z rzeczywistością i dość sporo się na niej dzieje. I po raz kolejny musiałam przejść do twarzy. Tak, no niestety, wiecznie nie pasowało mi te oko, które jest zasłonięte częściowo grzywką. Wyglądało tak, jakby było źle usadowione. Mogłam oczywiście już sobie to odpuścić i zostawić tak jak jest, ale całe szczęście Marek wspierał mnie i służył dobrą radą. Kinga! Powtarzałem to wczoraj, powtarzam to dzisiaj, te oko jest do dupy! Motywujące, czyż nie? No dobra, może już troszkę odpoczniemy od tej cholernej twarzy i pokażę Wam, jak można zrobić dżinsy. Mamy tutaj taką teksturę przedstawiającą fakturę jeansu. Kopiujemy ją i nanosimy na naszą grafikę. W momencie, gdy jesteśmy w takim zaznaczeniu, klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Warp. Staramy się to tak ukształtować, żeby nasza tekstura tak jakby przylegała do ciała. To już oczywiście metodą prób i błędów. Wyklejamy całość. Znowu przytrzymuję Alt i łączymy tą teksturę z nogami. Wybrałam tryb Overlay, ponieważ on zazwyczaj dopasowuje takie rzeczy do grafiki. Tylko przy okazji tutaj dało mi dość intensywny kolor, więc tak jak na początku klikam Ctrl U
i zmieniam kolor tak, żeby jak najbardziej mi pasował. Na koniec jeszcze przemazałam skórę, ponieważ chciałam, żeby te przejścia były delikatniejsze. Nie musiałam tego robić, ale stwierdziliśmy z Markiem, że jeśli ją tak złagodzę i rozjaśnię, to będzie lepiej się prezentować. No dobra, więc ilustracja skończona. Tak prezentuje się kobieta heteroseksualna, więc teraz pora na homoseksualną. Przyglądajcie się bardzo uważnie, żeby niczego nie przegapić. Klikamy warstwę z postacią i do następnego kroku będzie potrzebny skrót klawiszowy Ctrl+J. Czyli powielamy warstwę i tworzymy identyczną wersję naszej ilustracji. I tak wygląda kobieta homoseksualna. Widzicie? Kompletnie niczym się one od siebie nie różnią. I naprawdę weźcie to sobie głęboko do serca. Na dzisiaj to już tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo już za tydzień przygotujemy odcinek z tymi ślicznotkami i to z rozdaniem. Pamiętajcie, nowe odcinki zawsze w niedzielę po 16:00. Pa!